kiedy już powiedzmy miałem 5 lat, to już jest taki wiek, w którym się pamięta pewne rzeczy i notuje pewno już je na całe życie. Mieszkaliśmy wtedy na Pradze Południe, na ulicy Stanisława Augusta. Mieszkał z nami wtedy dziadek, ojciec mojej mamy i rodzice obydwoje pracowali, a dziadek się w jakiś sposób mną zajmował. Wojna trwała, było ciężko. Dziadek tam gdzieś mnie przeszwarcowywał na jakieś spacery, ale życie w domu było bardzo trudne. Bo całe to powstanie, jeszcze wracając krótko, jednozdaniowo, przesiedziałem w schronie z matką, tak jak wszyscy reszta kamienicy, w której mieszkaliśmy na Pradze. Bo ciągle leciały jakieś bomby, ciągle gdzieś, poza tym była godzina policyjna. Moment, kiedy do tego powstania miało dojść. Myśmy mieszkali, tak jak powiedziałem na wstępie, na Stanisława Augusta, natomiast ciotka moja, rodzona siostra mamy, mieszkała na ulicy Bednarskiej. Niemcy wkroczyli na Bednarską, podjechali i wywleczono z budynków Bednarskiej, która nie jest przecież długą ulicą, wszystkich mieszkańców. I przepędzono pieszo przez płonącą już Wolę w stronę Pruszkowa. I w Pruszkowie, w dawnych zakładach ZNTK, to się nazywa, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, był urządzony taki przejściowy obóz dla wypędzanych mieszkańców Warszawy. Nie pamiętam, ile ciotka tam dni była. W każdym razie do Warszawy już nie wróciła. Skierowano ją do obozu pracy w Glogau. Rozumiem ich zryw, bo pewnie gdybym ja miał te 17, 16 czy 20 lat, pewno bym równie tak jak oni stanął do takiej walki. No. Zdecydowanie można być i gejem, i patriotą, dlatego że to nie może się w ogóle wykluczać, bo niby dlaczego? A czym się różni Polak patriota, nie gej, od geja patrioty? Kocham naród, urodziłem się w tym kraju, przeżyłem wiele w tym kraju, a to, że jestem gejem, to tylko ja osobiście odczuwam się jako pełnoprawny członek tego społeczeństwa. Mówię o tym, wysłuchawszy wcześniej tego, co pan minister edukacji wypowiedział na temat społeczności LGBT. Ja sobie na przykład nie życzę, jako żyjący 82-letni gej, żeby ktoś w ten sposób mnie określał i nazywał. Bo jestem takim samym człowiekiem, jak lekarz, kolejarz, adwokat, policjant, ja i moja społeczność, która się w tej chwili coraz bardziej pokazuje na zewnątrz i żąda takich samych praw, jak każdy inny polski obywatel. I jak tylko mam okazję, a zbliżać się będzie taka okazja 11 listopada, to na pewno na moim balkonie, obok flagi polskiej, którą wywieszam zawsze, wywieszam również tęczową. Dlatego, że uważam, że te obydwie flagi współgrają ze sobą. One mają łączyć, a nie dzielić, tak jak uważa część polskiej społeczności. I będę o to zawsze głośno mówił, bez względu na to, w jakich będę okolicznościach. I uważam, że każdy z nas, gej, lesbijka, transseksualna kobieta czy mężczyzna, mamy pełne prawo głośno o tym mówić. Bo dlatego jestem Polakiem, dlatego im nas będzie więcej, im się bardziej będziemy pokazywać i nieść przed nami tę tęczową flagę, tym chyba bardziej zrozumie nas ta część społeczeństwa, która ciągle uważa, że powinniśmy stać z boku, wykluczeni. Nie, my mamy takie same prawo i chcę, żeby ta cała cholerna społeczność, która uważa nas za nieludzi, potrafiła to zrozumieć.